Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie opowiem Wam o tym, jak mieć zawsze czysto. Nie, żartuję, nikt nie ma w domu zawsze czysto, ale porozmawiamy sobie o tym, jak można urządzić dom tak, żeby po prostu te porządki były łatwiejsze. We wnętrzach, trochę tak jak w życiu, nie ma prostych odpowiedzi. Mało jest rozwiązań takich zero-jedynkowych, że to na pewno nie, a to na pewno tak. Bo prawda jest taka, że każdy z nas żyje trochę inaczej, ma inne priorytety, inne upodobania i to, co dla jednej osoby jest nie do zaakceptowania, dla innej jest spełnieniem marzeń. Problem pojawia się dopiero wtedy, kiedy decydujecie się na jakieś rozwiązanie, bo na przykład bardzo Wam się podoba i nie myślicie o tym, jak się będzie sprawdzało na co dzień. No bo jeżeli wiecie, na co się piszecie, że na przykład czarny matowy brodzik, będzie miał te białe osady z kamienia i Wy jesteście z tym ok, albo jesteście gotowi to czyścić co drugi dzień, to nie ma problemu. Oczywiście kiedyś możecie zmienić zdanie i stwierdzić, że jednak trzeba było wybrać coś lepszego, ale to nie jest ten sam poziom frustracji, jak wtedy, kiedy decydujecie się na coś i myślicie, że to będzie wygodne. I dopiero w praktyce okazuje się, że wcale takie wygodne nie jest. Kiedy wybieracie na przykład szachownicę do łazienki, no bo to piękna, ponadczasowa podłoga, ale zapominacie o tym, że macie ciemne włosy, które ciągle widać na tych białych kafelkach, a Wasz kot białą sierść i zostawia ją wszędzie na tych czarnych. Oczywiście zostawia ją wszędzie i Wasze włosy też spadają wszędzie, ale jednak jest to widoczne tylko w konkretnych miejscach. Jednym z takich frustrujących rozwiązań mogą być płaskie umywalki i płaskie baterie, bo na płaskim woda stoi, a nie spływa, więc w momencie, kiedy na przykład wyplujemy pianę po myciu zębów, to ona nie ma powodów grawitacyjnych, żeby się przesunąć w kierunku odpływu, tylko trzeba trochę temu pomóc i po prostu ręcznie tą umywalkę doczyszczać. Nie jest to zbyt wygodne, a z bateriami jest ten problem, że one oczywiście zachlapują się wodą przy okazji mycia rąk. Sięgamy do nich na przykład, żeby zakręcić wodę wilgotną ręką i ta woda na nich zostaje. Potem wysycha i zostają białe ślady z kamienia. Nie jest to takie fajne rozwiązanie. W momencie, kiedy bateria ma obły kształt, woda spływa i może nie w całości, ale na pewno nie zostaje jej tak dużo jak na płaskiej baterii, w związku z czym dłużej sprawia wrażenie czystej, a co więcej, na obłym kształcie światło odbija się w ten sposób, że mniej zauważamy zabrudzenia niż na płaskim. Bardzo problematyczne w sprzątaniu są też wszelkie szczeliny. I nie chodzi mi o szczeliny między stolikiem nocnym a ścianą, no bo stolik można sobie zawsze przesunąć, tylko chodzi mi raczej o stałą zabudowę, na przykład w kuchni pomiędzy szafkami a wolno stojącą kuchenką, między szafkami a wolno stojącą lodówką, w łazience między szafką umywalkową a szybą prysznicową. Wszędzie tam, gdzie jest głęboko, a wąsko, jest po prostu mało wygodnie, ale póki jesteśmy w stanie sięgnąć ręką, to jeszcze pół biedy. Gorzej, jeżeli taka szczelina jest tak wąska, że ręką sięgnąć się nie da. W takich miejscach może nam pomóc jakaś szczotka na kiju czy parownica, która dobrze sobie radzi z trudno dostępnymi miejscami, a taką lodówkę to raz na pół roku można przesunąć. Jeżeli chcecie tego uniknąć, możecie zdecydować się na sprzęty AGD w zabudowie, a wszelkie szczeliny po prostu zasłonić blendami i nie będzie w kuchni żadnych zakamarków. Trochę trudniej sytuacja się prezentuje w łazience, gdzie mamy szybę i po prostu wszelkie paprochy, które wpadną pomiędzy szybę a szafkę, są od strony prysznica bardzo dobrze widoczne. A wiecie to i kurz, i paprochy, i woda, bo przecież korzystając z umywalki możemy zachlapać szybę i to wszystko spłynie, więc nawet jeżeli wydaje nam się, że szafka i szyba są na styk, no to dla kurzu, paprochów i wody to nie jest na styk. One tam i tak wejdą, więc musimy albo zadbać o to, żeby odpowiednio wszystko zasilikonować, żeby na pewno nic tam nie wpadło i się nie dostało, albo po prostu zadbać o większy odstęp. Oczywiście, jak chcecie zrobić coś pomiędzy, droga wolna. Ja tylko uprzedzam, żeby uniknąć niepotrzebnych frustracji. A jak już jesteśmy przy szybach, to powiem też od razu o lustrach, bo to jest element, o którym często mówi się, że jest problematyczny w sprzątaniu, no bo jak tu umyć takie wielkie lustro? No ale prawda jest taka, że takie duże lustro, szczerze mówiąc, myje się znacznie łatwiej
niż małe. No bo ściągaczką kilka ruchów od góry do dołu i umyte. A w momencie, kiedy mamy małe lustro, które jeszcze jest jakoś powyginane w dziwne kształty i ma zdobioną ramę, no to wtedy tą ściągaczką już nie tak łatwo przejechać. U mnie są na przykład lustra do garderoby, które są drzwiami łamanymi, więc są szczeliny pomiędzy poszczególnymi lustrami i jeszcze okrągły otwór. I wokół tego okrągłego otworu jest najgorzej. Ale już lustra w łazience, które są po prostu prostokątne, dużą, równą powierzchnią, no umycie ich nie jest żadnym specjalnym wyzwaniem. A co też jest bardzo ważne, to umiejscowienie lustra. U mnie są 2 łazienki, w każdej wielkie lustro, takie na połowę ściany właściwie. Tylko w jednej zaczyna się bezpośrednio za umywalką nad blatem, a w drugiej jest trochę wyżej. I w tej drugiej łazience, gdy umyję lustro, jest czyste przez wiele tygodni. Natomiast w tej pierwszej łazience, gdzie lustro jest nisko, zaraz za umywalką, jest zachlapane już zaraz następnego dnia. Gdybym chciała je utrzymać na stałe w czystości, musiałabym je myć codziennie. A jak myć lustra? Na przykład parownicą. Parownicę SC5 EasyFix pokazywałam Wam już w zeszłym roku w filmie ze spektakularnej metamorfozy kuchni opartej na sprzątaniu. I już tam mówiłam o tym, że parownica dzięki wysokiej temperaturze likwiduje patogeny i umożliwia sprzątanie bez użycia detergentów. Para dociera do trudno dostępnych zakamarków, a dzięki różnym końcówkom możemy jeszcze lepiej czyścić różne powierzchnie. Nie tylko podłogi czy blaty, ale też całą armaturę kuchenną i łazienkową, fugi, okapy czy płyty grzewcze. Sama parownicę marki Kercher mam już od ponad roku i korzystam z niej regularnie przy większych porządkach. A teraz do mojego zestawu dołączyła dysza do mycia szyb, dzięki której mogę umyć również okna i lustra. Moje doświadczenie jest takie, że zawsze na mycie szyb schodziło bardzo dużo płynu, a teraz nie muszę używać detergentów wcale. Co więcej, mogę manewrować dyszą dowolnie, wygodnie domywając dół lustra i nie zostają żadne smugi. Jestem szczerze zachwycona, bo nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobrze sobie radzić. A to nie koniec możliwości parownicy. Jest nawet dysza do usuwania tapet. Kto kiedyś męczył się ze ściągnięciem starej tapety, ten na pewno to doceni. Więc jak widzicie, parownica jest znacznie bardziej uniwersalnym i wielofunkcyjnym urządzeniem niż z pozoru może się wydawać. A co jeszcze może być problematyczne przy sprzątaniu w naszych domach? Na pewno listwy przypodłogowe. Wiem, o czym mówię, bo listwy przypodłogowe w mieszkaniu, w którym mieszkam, są wyjątkowo rozbudowane. To gipsowa sztukateria, jakby żywcem wyjęta z kamienicy, a ja w żadnej kamienicy nie mieszkam, to zwykłe osiedle z lat 90., więc ta sztukateria średnio tu pasuje, ale trzeba przyznać, że jest zdecydowanie wyjątkowa. Natomiast wyjątkowo ciężko się również sprząta, ponieważ osadza się na niej bardzo dużo kurzu, a przez to, że nie jest śliska, tylko jednak to jest gips pomalowany farbą, więc ten kurz dobrze się jej trzyma i nie wystarczy tak po prostu raz przejechać szmatką, bo wtedy to się wszystko tylko rozmazuje. Dlatego normalnie po prostu ją odkurzam, czasem przemyję na mokro szmatką, a raz na kilka lat po prostu odmalowuję, bo szczerze mówiąc łatwiej zamalować niż na mokro wszystko doczyścić aż tak skutecznie, by odzyskała swoją świeżą biel. Im więcej dekoracyjnych kształtów, tym więcej wycierania kurzu. Pod kątem wygodnego sprzątania można też dobierać wysokość mebli. Kto ma robota sprzątającego, ten pewnie wie, o czym mówię. Meble na wysokich nóżkach są wygodne, robot może łatwo wjechać i my również możemy łatwo sięgnąć odkurzaczem. W momencie, kiedy mebel jest do samej ziemi, no to raczej pod nim nie będziemy sprzątać pod dużymi szafami czy komodami. Natomiast jeżeli jest to mebel na nóżkach, ale niskich, to ani robot nie wjedzie, ani my wygodnie wcale odkurzaczem tam nie sięgniemy, więc będzie to bardziej problematyczne. A czasem nawet mopem ciężko sięgnąć, w zależności od tego, jak skonstruowane są te nóżki. Oczywiście dla pięknego mebla wszystko, ale sami musicie ocenić, co jest Waszym priorytetem. Warto też przemyśleć umiejscowienie zmywarki, zlewu, kuchenki, a nawet ekspresu do kawy. Bo jeżeli któraś z tych rzeczy będzie bezpośrednio przy bocznej ścianie, to ta ściana będzie się
zachlapywać i będziemy musieli ją sprzątać, czyścić. Taką ścianę trzeba będzie częściej przecierać i póki mamy płytki, to raczej nie będzie jakoś specjalnie problematyczne, natomiast już przecieranie chropowatej ściany pomalowanej farbą nie jest już takie komfortowe. Nawet jeżeli mamy farbę odporną na zmywanie, no to jednak przetarcie chropowatej powierzchni nie jest aż takie szybkie. Dlatego zaleca się zawsze zastosowanie pewnego odstępu zlewu kuchenki i zmywarki od ściany bocznej. Ekspres do kawy dodałam na bazie własnych doświadczeń. Jednak nasze kuchnie często mają taki dziwny kształt i są na tyle małe, że ciężko tego uniknąć. Jeśli jednak będziecie się na to decydować, to pamiętajcie, z czym to się wiąże i zastanówcie się, czy w związku z tym nie zadbać o lepsze wykończenie ściany w tym miejscu. Tematem, który często powraca, są fronty kuchenne, z których korzystamy bardzo dużo, a zarazem w mocno specyficznych warunkach, często mając mokre czy wręcz brudne ręce, więc nic dziwnego, że są wyjątkowo narażone na brudzenie się. Co gorsza, bardzo często wybieramy fronty, które są po prostu gładkie. Nie mają żadnego wzoru, nie mają żadnej struktury, żadnych dekorów i po prostu na nich bardzo widać wszelkie zabrudzenia. Drewniane fronty są pod tym kątem znacznie mniej problematyczne. Nie widać na nich odcisków palców, a nawet zabrudzeń często nie widać, więc jak nie zorientujecie się od razu, że coś Wam chlapnęło, to możecie dojrzeć te zabrudzenia po dłuższym czasie, co też jest na swój sposób nieapetyczne. Natomiast te fronty też mają swój mankament, bo pomyślcie, gdy chcecie wyczyścić gładki front, po prostu bierzecie ściereczkę, przecieracie i umyty. Natomiast taki front wymaga znacznie więcej uwagi. Zobaczcie, że tu są różne szczeliny, są zdobienia, na których może osadzać się kurz, więc umycie takiego frontu wymaga większego zaangażowania. Gdybyście chcieli to robić równie często, przy tych napracujecie się bardziej niż przy gładkich. Nie myślcie jednak, że chcę Was do drewnianych kuchni zniechęcić, bo zdecydowanie nie. Jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to warto. Zwłaszcza, że drewno nie tylko dobrze wygląda i jest praktyczne na co dzień, ale też bardzo dobrze się starzeje. Na co przykładem również jest ta kuchnia, która ma już ponad 20 lat i była mocno eksploatowana przez różnych kolejnych mieszkańców tego wnętrza, a mimo to fronty trzymają się naprawdę dobrze i mimo, że są poobijane, poobcierane, to i tak to drewno przebijające spod spodu nie jest jakimś zaburzeniem koncepcji tych frontów, tylko drewno na drewnianym froncie wciąż wygląda dobrze i naturalnie i zdecydowanie nie psuje wrażenia, jakie ta kuchnia robi. Drugi duży temat dotyczący sprzątania w kuchni wypłynął ostatnio w dyskusjach na Instagramie wnętrza z zewnętrza. Jeśli nie obserwujecie, to serdecznie polecam i zapraszam. I chodzi o brud osadzający się razem z kurzem na różnych powierzchniach w kuchni. Taki tłusty osad. I mnie to o tyle zaskoczyło, że sama tego problemu nie mam i nigdy nie miałam. Jak widzicie, mam w kuchni obrazek i to niedaleko płyty, a jednak no owszem, wycieram go czasem z kurzu, ale takiego zwykłego i wcale tego kurzu nie ma aż tak dużo. Zdecydowanie nie mam żadnych tłustych osadów. Z czego to wynika, że jedni ten problem mają, a inni nie? Przeprowadziłam drobne śledztwo w temacie, czyli przepytałam kilkadziesiąt osób, które podzieliły się ze mną swoimi doświadczeniami, poczytałam trochę i wyszło na to, że jest to kwestia 3 czynników. Po pierwsze, naszego stylu gotowania. Bo jeżeli gotujemy dużo w garnku, na parze, to zdecydowanie tłustych osadów będzie mniej niż jeżeli każdy posiłek podgrzewamy sobie na głębokim tłuszczu. Po drugie, nie bez znaczenia jest też rodzaj kuchenki. W przypadku płyty indukcyjnej nie ma miejsca na żadne dodatkowe zabrudzenia, ale w przypadku kuchenki gazowej owszem. Wynika to z tego, że proces spalania nie jest taki prosty, ponieważ w gazie są różne węglowodory, one ulegając spalaniu też tworzą parę wodną i różne substancje smoliste, które razem z tą parą wodną rozsiewają się po całym pomieszczeniu i w końcu skraplają, osadzając się na różnych przedmiotach, tworząc tłusty osad. Czy to znaczy, że powinniśmy odejść od kuchenek gazowych? No nie, bez przesady. Tych osadów nie ma wcale aż tak dużo, a co więcej, możemy sobie z nimi poradzić w znacznie lepszy sposób, po prostu dbając o dobrą wentylację. Zawsze gotując przy włączonym okapie, dbając o to, żeby przy kuchence gazowej
mieć okap, bo to też nie jest reguła, i ogólnie mieć dobrą wentylację w pomieszczeniu. Jest dużo osób, które mają kuchenki gazowe, ale w ogóle nie zauważyły, żeby w ich kuchni powstawały jakieś tłuste osady, bo prawdopodobnie mało gotują na głębokim tłuszczu i mają dobrą wentylację. Nie wincie wyłącznie kuchenek gazowych, bo one są tylko jedną składową wszystkiego, co tu się dzieje. W tym filmie to już wszystko. Link do parownicy i specjalnych dysz ułatwiających sprzątanie, mycie okien, zdejmowanie tapet zostawiam oczywiście w opisie filmu i czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, co dla Was jest szczególnie uciążliwe przy sprzątaniu i czy może coś Was zaskoczyło, czy jednak na wszystko decydowaliście się świadomie. Chętnie poczytam o Waszych doświadczeniach. Mam nadzieję, że zostawicie też łapkę w górę i że subskrybujecie Wnętrza Zewnętrza. I zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa, pa!